Dzisiaj mamy zamiar podejść pod lodowiec Gergetti. Ale właśnie zeszła lawina kamienna. Widoki tutaj jak na Marsie. No brak słów po prostu. One lubią tu po nosie, tak? Tak. Tak się nie spodziewałam czegoś takiego. No na koniec dnia. Zobacz, jesteśmy na poziomie chmur. Ja pierdzielę. Zarąbiście. I pilnują, bo tam zaraz jest granica. Tradycyjnie tutaj dostaliśmy rano poczęstunek, dzisiaj w postaci takich chyba słodkich, jakichś takich ciasteczka. Gruzijskie ciasteczka z samego rana, z widokiem na potężną górę Kazbek. I dzisiaj mamy zamiar podejść pod lodowiec Gergetti. To jest częścią Kazbegu i jeszcze zahaczyć o schronisko, które jest powyżej 3000 metrach nad poziomem morza. Także no już wysoko, wysoko. Zaczęły się poszukiwania karty do aparatu. Niestety wszystko tu jest zamknięte i prawdopodobnie nie znajdę i trzeba będzie robić na bieżąco selekcję. No nie spodziewaliśmy się, że tyle giga nie wystarczy, także trochę smuteczek, nie? Smuteczek. Ale widoki przednie, słońce wyszło, zarąbiście. Nie? Thank you. Udało się. Udało się złapać topa dzisiaj. You're from Georgia? Yes. Huh? Azbek Zamodia. Can we check Skolka? Hej. He can? Okay. O, 20 kilo. 20 kg? Nie, приблизительно 25. 25. Да. No nie, ciężki jest. Еще плюс вот этот. Kany. And you're sleeping in tent? O. Wow. Okej, Didi Madlowa. Yeah, Didi Didi Madlowa. Madlowa. Właśnie dotarliśmy stopem z Gruzinami, którzy będą wspinać się na Kazbek. Zabrali nas i my będziemy za sekundkę podziwiać klasztor, Kościół Świętej Trójcy. Jest to Gminda Sameba. Trudna nazwa gruzińska. Najbardziej popularnych miejsc w Gruzji. Praktycznie każdy turysta tutaj dociera. I my też dotarliśmy hitchhikingiem na stopa. Jesteśmy. Nie było łatwo. Żeby wejść tutaj, zobaczyć świątynię, zobaczyć nakryć głowę i założyć się spódniki. Tak. Cerkiew Gminda Sameba jest jedną z najpopularniejszych budowli w Gruzji, głównie ze względu na jej umiejscowienie. Położona jest na wzgórzu unoszącym się nad miasteczkiem Stepan Gminda, skąd rozpościera się panoramiczny widok na okolice oraz górę Kazbek, jeśli nie będą przysłaniać go chmury. Prowadzi do niej asfaltowa droga, więc bez problemu można dojechać tu samochodem lub wybrać się na piechotę wyznaczoną ścieżką, co zajmuje około 1,5 godziny. Tam gdzieś mieszkamy. Wczoraj tam w ogóle nie było śniegu. A dzisiaj już jest mocno widoczny na szczytach. Więc jesteśmy tutaj, gdzie ta kropeczka. Zaczynamy nasz trekking. Wybraliśmy tą trasę, ponieważ wyczytaliśmy w poradnikach, że jest dużo ładniejsza widokowo. Następnie chcemy dojść do schroniska i następnie kawałeczek jeszcze podejdziemy do początku lodowca, bo niestety nie mamy sprzętu, aby wejść na górę. Szlak, który idziemy, jest dosłownie... Widzicie, tam jest ta kaplica, w której byliśmy. Tutaj dopiero nagrywaliśmy przy tej tablicy. I tutaj tym szlakiem idzie się do góry. Idąc dalej, napotykamy na swojej drodze konie, stojące spokojnie jak wmurowane. Wiesz, jaki on jest ciepły? Jest na maksa ciepły. One lubią tu po nosie, tak? Tak, jak jest oswojony, to tak. Fajnie.
2300 metrów, proszę Państwa. Cały czas towarzyszą nam niepowtarzalnie piękne widoki. Brzozowa dżungla na wysokości 2300 metrów. Niespotykane u nas. U nas raczej w górach rosną iglaste drzewa, prawda? A tym bardziej na takiej wysokości to już w zasadzie chyba tylko kosodrzewina, czyli bardzo niskie sosenki. A tutaj też niskie, co prawda, no ale brzozy. How are you feeling, Teresa? Oh, very good. Fajnie. Fajnie. Wszystko dobrze, idziemy dalej. Mamy wysokość jaką? 2496. Idziemy do góry. Tutaj jest już 7. Zaraz będziemy na wysokości rysów. Look. Yes, we are here. 2499. No takie widoki, że... Ja pierdzielę. Próbujemy kiełbaski gruzińskiej. Dobre salami, tylko drogie. Taki kawałeczek 10 lari, 17-18 zł, zależy po jakim kursie. Okej, to teraz ja próbuję. No, pachnie fajnie. Próbuję. Widziałam trochę większy gryz niż Robert, bo ja zawsze więcej biorę. Dobrze smakuje, ale rzadko tu jemy mięso, może dlatego. Okej, dałem koleżance, bo to jej salami w sumie. To dzięki. Proszę Państwa, cóż za widoki. Przepiękne. No brak słów po prostu. Tu jest tak pięknie, że robimy sobie dość często przystanki. Nie dlatego, że jest ciężko, chociaż trochę jest, ale dlatego, że cały czas się odwracamy do tyłu. Pojawiają się nowe szczyty za tymi, co już są bardzo wysoko. No, pięknie, naprawdę. Zobaczcie, wchodząc tutaj trzeba uważać. Trawa, która tworzy te dywany, to na krańcach tutaj lubi pękać i się osuwa, nie? Jakby ktoś na to teraz nadepnął, no mogłoby to niestety się zakończyć upadkiem tam. Uważajcie. Drodzy Państwo, zbliżamy się do schroniska. Okazało się, że to nie jest to schronisko, o którym myślimy. Tutaj buduje się zupełnie coś nowego. Już na tej wysokości mamy 2900 metrów i już tutaj jest zimno, nie? Dzisiaj pogoda jest bardzo zmienna, raz jest ciepło, raz zimno, ale tutaj to już mocno wieje, trzeba się ubierać. Więc trzeba pamiętać, żeby zabierać ubrania ze sobą. Zobaczyliśmy namioty. Prawdopodobnie panowie, którzy budują ten nowe schronisko, śpią właśnie tutaj. Taka praca. Kamardzioba, można? O. Pan wybiera kamienie i układa na trawie. O, ten nie pasuje. O, i na przykład. No i ten pasuje. Dopasowane. No i znowu. I tak bardzo długo. To tamto schronisko. 30 minut jeszcze drogi stąd, więc szybko wbijamy dupska i idziemy. Szybciej. Chwila postoju, żeby się posilić i tutaj jest dobra okazja, żeby pokazać tutejszy według mnie rarytas, czyli takie sezamki z pestek słonecznikowych. Kozinak, bardzo dobre, bardzo dużo kalorii, lekkie przede wszystkim, więc fajnie jest to zabrać w góry. Polecam sobie spróbować, jak ktoś będzie w Gruzji. Kornenia, wchodzi się lekko czy ciężko? Nieźle. Nasze góry uważam, że... nasze góry. Szczyty są trudniejsze. Ja wiem, że teraz nie wchodzimy na szczyt, ale zważywszy na to, że wchodzimy na 3000 metrów, to wydawałoby się, że będzie trudniej, ale myli nas krajobraz, bo jest cały czas zielono. Tak, jest O, cały czas zielono. O, jest. i mamy. I bardzo dużo koni jest cały czas. U nas na tej wysokości to już tylko kozice występują. Tuż pod schroniskiem jest też obozowisko dla ludzi, którzy wybierają się na Kazbek, czyli tutaj mają miejsce, gdzie nocują i się aklimatyzują. Okej,
Dotarliśmy. Za mną jest schronisko. Okiennice mają we fladze Gruzji. Żeby wejść do schroniska, trzeba się uśmiechnąć, bo jesteśmy w kamerze. Także uśmiechamy się. Można sprawdzić, ile stopni jest. I gdzieś tutaj pokazuje, około 6 stopni. Jest na górze. Bezpieczny Kazbek to projekt Polskiej Fundacji oraz Ambasady Polskiej w Gruzji. Projekt ma na celu prowadzenie dyżuru ratowniczego oraz zwiększenie świadomości podejmujących próbę wejścia na szczyt Kazbek. Warto zaznaczyć, że polscy ratownicy uczestniczą w projekcie społecznie, niosąc pomoc od czerwca do września. Widać wierzchołek Kazbegu. Patrzcie, jak jeszcze jest wysoko, nie? I don't know where to go. I'm from Poland and Germany. Where are you going? Just see a glacier and back to our hostel. Akfemidya, Narmidya, no problem. Okay, thanks. Very nice trip. Didi Madloba. No nie elegancko. No i elegancko. Nie elegancko się udało. Okazało się, że potrzebujemy mieć przy sobie paszport albo dowód osobisty, żeby iść dalej. Więc dobrze, że mamy przy sobie. Rozmawialiśmy dopiero z tymi strażnikami, nie? I oni tutaj pomieszkują 2 tygodnie. Śpią, jedzą i pilnują, bo tam zaraz jest granica. 15 minut do lodowca! Jesteśmy ponad 3000, prawie 200 nad poziomem morza. A tutaj idą konie. Gamarjoba! Główną bazą wypadową na atak szczytowy jest schronisko Stacja Meteo. Istnieje możliwość wynajęcia koni, które mogą wziąć wasze bagaże prosto do stacji na wysokość 3560 metrów. Jeden koń jest w stanie wziąć maksymalnie 60 kg bagażu, a jego koszt waha się w granicach 500 zł. Widoki tutaj jak na Marsie. Wszystko jest czerwone. Tam, gdzieś, może tam. Myślę, że za tym wzniesieniem zaczyna się lodowiec Gargetti, który jest u podnóża Kazbegu. A Kazbek myślę, że gdzieś tu się kończy. Ojej. If you run 5 minutes. Good luck. Where are you from? Where are you from? Oh, we're visiting from London. What about you guys? Okay, we are from Poland and he's from Germany. Cool. Well, enjoy. Yeah, You're almost there. Yeah, thank you. thank you. I needed it too, so I'm giving it to you. Thank you guys. Około 10 minut. Ludzie, idziemy, bo to jest najlepszy znak. Jak są kupy koni, to znaczy, że to jest dobra droga. Więc idziemy tędy. Tak. Czasami w nie wdeptujemy. Tak. Yeah. Zobacz, jesteśmy na poziomie chmur, trochę wyżej w sumie. Tam się taka fajna unosi. Jesteśmy w tym momencie na wysokości 3267 metrów nad poziomem morza. Jesteśmy. Jesteśmy! To jest lodowiec Gargetti. Widać, później podejdziemy bliżej, widać trochę niebieskiego lodu. Widać ścieżkę, która prowadzi prosto na Kazbek. Prosto, no. No tak, no wiecie. Warto pamiętać, że lodowiec Gargetti jest pełen niebezpiecznych szczelin i by zdecydować się na trekking po nim, należy posiadać wiedzę, jak poruszać się w takim terenie oraz mieć odpowiedni sprzęt do takiej wspinaczki. Look at this. Wow. All of this is ice. Nie to, tylko to na górze. You heard? Coś pękło. Ja nie przeżyję, jak tego nie dotknę. Ja tu muszę, jak już tutaj przylazłem, to muszę. Patrz. Bryła lodu, nie? Ale faktycznie brudne, dużo brudu jest w środku. Zbiera, no. No, Jak się cofa. koniec. Będzie? Uwaga. Jest. Nie. Wracaję batonika z Polski i patrzę na Kazbek
A na wyciągnięcie ręki mam lodowiec. Fajnie, tak się podróżuje. Krajobraz jest zmienny. Zaczynamy na zielonych łąkach, a kończymy na skalistym, już bardziej wymagającym terenie. Warto pamiętać, że szlak zwiększa swoją trudność wraz ze zdobywaną wysokością. Idę tam zrobić siku. Jak w takiej budce trzeba. Proszę bardzo, tu jest papier. Oczywiście bez rolki. Nie ma dachu. Chmurki. No i taki widok. Jesteśmy z powrotem w schronisku. Dookoła aura się zmieniła 100%. Jesteśmy już totalnie w chmurach. Więc mieliśmy mega szczęście, że zobaczyliśmy to, co zobaczyliśmy. O, właśnie sobie wejdę na lądowisko dla śmigłowców. O, helikopterów się odezwała mądra. I uderzamy do tego schroniska. Może uda się jakąś herbatkę siorbnąć. Musimy zdjąć buty, ponieważ jest no boots in the hood. Tutaj się zostawia buty. Gamardżowa. Właśnie dostaliśmy herbatkę. W takich oto garnuszkach. Strasznie jest gorące ucho. No ale zielona herbatka wiedzie jak słowo, nie? Na razie nic nie widać. Tutaj na dachu mają baterie słoneczne. Ale czytaliśmy, że prąd wyłączają na noc od 23 do 5 rano nie ma prądu, nie można sobie nic naładować. Czuję się bardzo czerwona jestem. Bardzo się czuję czerwona. Jesteś, no. A to dlatego, że siedzieliśmy w tym ciepłym pomieszczeniu. Przez tą mgłę i przez to, że nie widać tak dokładnie wyrysowanych szlaków, można się tutaj zgubić. Co prawda ja uważam, że się nie zgubiliśmy, bo ciągle idziemy po śladach butów i śladach koni. No ale no tak jak się rozejrzy dookoła, to nic nie widać i w sumie wszędzie to wygląda podobnie. Na szlaku nie ma drogowskazów i niejednokrotnie mamy wątpliwości, czy idziemy dobrze. Udało się. Schodzimy już. Schodzimy to już od dawna tak naprawdę, no już niedługo wyjdziemy z chmur. No, Ale chyba, o Jezu, nie idziemy za bardzo szlakiem. nie wiem, wszędzie tu ogólnie nie widać szlaków. Nie, no są kapliczki, tak? Tak? Które mijaliśmy. Więc chyba idziemy dobrze, no na pewno trzeba iść w dół, nie? Tak. No to chodź. Nie. Nie wiem, czy to słychać, ale właśnie zeszła lawina kamienna. Yeah. Oh my goodness. Nie widzieliśmy, bo były chmury, ale ja się wystraszyłam. Nie, na szczęście byliśmy troszeczkę w innym miejscu, ale no ten dźwięk był trochę przerażający. Tam daleko widać namioty. No jeden bądź dwa. Co jakiś czas napotykamy rozstawione w oddali namioty, a to ze względu na to, że w Gruzji biwakowanie jest dozwolone niemalże wszędzie. Daje to możliwość korzystania w 100% z natury tego kraju. Cała trasa trekkingowa, zakładając, że zaczynamy przy cerkwi Gmina Sameba, a kończymy przy czole lodowca Gergeti, powinna zająć około 7 godzin w dwie strony. Ogólnie ten pies jest super. Idzie za nami już większość drogi i za każdym razem, gdzie jest taka skarpa, urwisko, to się zatrzymuje i spogląda sobie w dół, co się dzieje, nie? Zbliżamy się do parkingu. Planujemy złapać stopa z powrotem do miasta, ale tych samochodów jest coraz mniej.
Zaraz nie zdążymy. A o, dziewczyny się ociągają. Dobra, jednak nie jedziemy stopem, tylko taksóweczką, ale dobra cena jest. Reżysor? Da. Jedziemy za 10 lari za osobę na dół. No, po takim trekkingu myślę, że nam się należy generalnie. Też tak myślę. Ja mnoga Polsza, go. tak. Ja is school? No, English. Russian speak. Ja też uczył się rosyjski język. Alka, ty zabył? Ja zabył, da. Pan poszedł rozmienić kasę. Gdy doszło do płatności, okazało się, że kierowca nie ma czym wydać i szukaliśmy kogoś, kto rozmieni nam pieniądze. Ten przypadkowy pan jeszcze dzisiaj odegra ważną rolę w tym odcinku. Didi Madloba. Didi Madaloba. Udało nam się po powrocie kepsa i znaleźliśmy, który podobno jest super. No i okazało się, że zaraz pan zamyka i powiedzieli nam, że to on weźmie to mięso i usmaży nam na patelni, ale nie wiem, czy w domu, czy gdzie on to No. powiedział? Nie? Chyba tak. I no, ogólnie śmieszna sytuacja, nie? I będzie halal. Kebabik w standardzie, to ja uważam, że duży. 12 gali. A Big sobie wziął Robert za 15 gali. No zobaczymy. I tutaj dziewczyny chcą nam coś powiedzieć. Jestem ciężliwa. Ich bin glücklich. Ja! Okazało się, że pan jednak nie poszedł do domu, tylko zrobił nam na patelni w barze. Na patelni dlatego, bo zrobił to dużo szybciej niż na grillu. Wyjął normalnie 3 takie wielkie piersi z kurczaka, usmażył, przyprawił i wyszły takie cuda. Bardzo dobre, niemalże domowe kepsiki. No, dał nam jeszcze papryczki ostre. Polecamy. Po powrocie do hostelu mieliśmy przyjemność poznać nowego lokatora, pana Sugila, youtubera, który przyleciał z Korei Południowej. Dopiero po obejrzeniu nagranych materiałów ogarnęliśmy, że to ten sam pan, który wcześniej chciał nam pomóc w rozmienieniu pieniędzy. We watched the Squid Game. You know? Was it on the Netflix? I know, yeah. W trakcie rozmowy okazało się, że jest utalentowanym muzykiem, o czym już za chwilę mieliśmy się przekonać. Właśnie spotkaliśmy pana z Korei Południowej, który zna Chopina i zagra nam na pianinie. Spotkaliśmy u siebie w hostelu, bo mieszkał obok nas. Tak, mieszkał obok nas. 폴란드에서 온 친구들인데 사실은 제가 피아노 치면 안 돼요. 왜냐면 폴란드는 그 쇼팽의 고향이잖아요. 근데 제가 피아노 치면 안 되는데. It's a Korean lyric song. 처럼 아름다운 사랑이여 꿈처럼 행복했던 사랑이여 사랑은 타버린 불꽃 사랑은 한 줄기 바람인 것을 까맣게 잊으려 해도 왜 나는 너를 잊지 못하나. Wow, look, it's great. Wow, Was awesome. amazing. Yeah. Like, Wow. Oh, you cry. Yeah, yeah. I'm crying. Yeah. Thank you. Popłakałam się, Robert, na występie pana. Tak się nie spodziewałam czegoś takiego. No, na koniec dnia.
O Boże.